W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o tym, co dzieje się w środku kasku, jak solidnie przyziemisz po nieudanym wejściu w zakręt. Jak mózg jest chroniony przez systemy ograniczania sił rotacyjnych, takie jak MIPS czy 360 turbine. I dokładnie wyjaśniliśmy, dlaczego są tak ważne. Z pełną świadomością w tamtym materiale przyjęliśmy pewne istotne założenie, że każdy z tamtych kasków ma podobną skorupę z termoplastu i podobny EPS. Niezależnie, który kask z tamtego zestawienia wybierzesz, przy glebie skorupa i pianka zachowują się w miarę podobnie. Dzisiaj sprawdzimy, czy wybrane przez nas kaski od 1000 do 2000 zł chronią tak samo. Czy ich skorupa to tylko twardy plastik, czy może przemyślana architektura bezpieczeństwa? Czy warto w ogóle dopłacić, skoro termoplast też zalicza testy i spełnia normy? I wreszcie, czy twój kask po glebie naprawdę nadal cię chroni i czy możesz go jeszcze używać? Ogarniemy to naprawdę kompleksowo. Ja jestem Gilbert z Bayamoto, lecimy. Bierzemy się za kaski od 1000 do 2000 zł. I tutaj już na samym początku musimy porzucić założenia z poprzedniego odcinka, bo każdy z kasków w tym zestawieniu ma inną skorupę. To nie jest kosmetyczna różnica, a skoro materiał się zmienia, to zmienia się też sposób, w jaki ta skorupa reaguje w momencie uderzenia. Więc zanim powiemy, który kask ma karbon, który włókno szklane, a który ma tylko lepszy polimer, musimy zrozumieć, czemu skorupa to nie tylko pancerz, ale cała architektura bezpieczeństwa. Skorupa kasku to jego kluczowy element. Pierwszy kontakt z rzeczywistością, kiedy pan Newton postanowi boleśnie i gwałtownie przypomnieć ci, że grawitacja naprawdę istnieje. To właśnie od niej zaczyna się cały proces produkcji. Od precyzyjnie uformowanego monokoku, który potem wypełniany jest pianką EPS. To, jak ta skorupa działa, nie zależy tylko od materiału. Równie ważne jest to, jak została ukształtowana i w jaki sposób przenosi obciążenia. Z zewnątrz widzisz tylko gładką powierzchnię, ładny lakier i grafikę, ale pod spodem masz całą geometrię naprężeń. Każdy łuk, każde przetłoczenie, każde wcięcie ma ogromne znaczenie, bo to właśnie one decydują, w którą stronę rozchodzi się energia uderzenia. Dobrze zaprojektowana skorupa nie walczy z siłą w jednym punkcie. Prowadzi ją po swojej powierzchni, rozciąga, rozprasza, a dopiero na końcu przekazuje do pianki EPS. Dlatego dwie skorupy z tego samego materiału mogą zachowywać się zupełnie inaczej. Jedna pęknie, zatrzyma energię, druga pozostanie nienaruszona i rozprowadzi ją jak fala po tafli wody. To trochę jak karoseria w rajdówce. Nie chodzi o to, żeby się nie pogięła, tylko o to, żeby pogięła się mądrze. Ale żebyś dobrze zrozumiał, po co musisz dopłacić do lepszej skorupy, musimy zacząć od materiału, który znasz już z kasków do 1000 zł, czyli polimer HRT, nazywany też Injected Polymer lub Composite Plastic. Najczęściej jest to blend poliwęglanu i ABS-u. To właśnie z niego wykonana jest większość budżetowych kasków. I nie bez powodu. Termoplast to materiał, który powstaje przez wtrysk rozgrzanego granulatu do formy, czyli dosłownie przez wypchanie go w odpowiedni kształt pod ciśnieniem. To dzięki temu produkcja takiego kasku jest szybka, powtarzalna i relatywnie tania. Można zrobić 1000 skorup dziennie, a każda z nich będzie identyczna. Ale z drugiej strony ten proces wymaga grubszych ścianek, żeby skorupa była wystarczająco sztywna, a grubsze ścianki oznaczają jedno: wagę. Większość kasków z termoplastu na rynku kręci się w okolicach 1350-1450 gramów. Niby różnica niewielka, ale po całym dniu jazdy czujesz ją na karku naprawdę mocno. Termoplast ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę: sprężystość. Kiedy kask z niego zrobiony przyjmuje uderzenie, skorupa nie pęka od razu. Najpierw się ugina, potem odbija. Czyli część energii trafia do pianki EPS, a część wraca w przeciwną stronę. Potrafią świetnie przeżyć pojedyncze uderzenie, ale o wiele gorzej znoszą powtarzalne naprężenia, czyli po prostu starzeją się o wiele szybciej. Promienie UV, wysoka temperatura,
chemia do czyszczenia. Wszystko to powoduje, że po 3-4 latach skorupa z termoplastu traci elastyczność, staje się bardziej krucha i sztywniejsza. Mimo to ma swoje zalety. Jest sprężysty, w miarę przewidywalny, a produkowane z niego kaski są po prostu tanie i dość dobrze rozpraszają siłę przy typowych liniowych uderzeniach, które są w testach. Dlatego w kaskach do 1000 zł to nadal najlepszy kompromis między ceną, wagą i bezpieczeństwem. I właśnie od tego punktu zaczyna się cała historia o dopłacie. Bo jeśli HRT to taki solidny, sprężysty plastik, to co dzieje się, kiedy zamiast odbijać uderzenie, skorupa zacznie je kontrolować? Kiedy zamiast walczyć z energią, potrafi ją poprowadzić po swojej powierzchni. Skoro ogarnęliśmy termoplasty, wchodzimy poziom wyżej. Tam, gdzie nawet najlepiej uformowana skorupa z termoplastu ma swoje granice, zaczyna się włókno szklane. To właśnie ten materiał znajdziesz w kaskach pokroju Fox V3. Co to jest? To już nie jest stopiony plastik z formy, tylko laminat układany ręcznie lub półautomatycznie. Skorupa powstaje z kilku warstw tkaniny z włókna szklanego nasączonej żywicą, uformowanej w kształt kasku. Proces jest o wiele wolniejszy i precyzyjniejszy, więc zamiast tysięcy robi się tylko setki skorup dziennie. Dlaczego jest to skuteczne? Włókna układa się kierunkowo. Każda warstwa ma inny kierunek splotu, dzięki czemu energia uderzenia rozprasza się w różnych płaszczyznach. W praktyce jedna warstwa pracuje wzdłużnie, druga poprzecznie, trzecia pod kątem. Razem tworzą pełną sieć przenoszenia obciążeń, która nie pozwala sile iść jednym torem. To jak w rajdowym roll cage'u. Nie chodzi o jedną twardą rurę, ale o całą konstrukcję, która przeniesie impuls i energię dalej. A jeżeli podoba Ci się ten materiał i chcesz wspomóc nasz kanał, to koniecznie subskrybuj z dzwoneczkiem. To daje nam naprawdę dużo siły i energii do tworzenia dalszych materiałów. Włókno szklane nie sprężynuje jak typowy termoplast. Laminat pracuje warstwowo. Część włókien się rozciąga, część ulega drobnej, zaplanowanej degradacji. Są to mikropęknięcia rozwarstwienia w żywicy, co rozciąga cały impuls w czasie i rozkłada go po zdecydowanie większej powierzchni, zanim dotrze do EPS-u. Efekt: do pianki EPS trafia o wiele mniej energii, a skorupa może być cieńsza i lżejsza. W porównaniu z termoplastem różnica masy to często 100-150 gramów. Na papierze detal, na karku odczuwalne przy dłuższej jeździe. Jeszcze ważniejsze to kask przyjmuje uderzenie bardziej równomiernie i przewidywalnie. Geometria i tuning sztywności. Dzięki układowi warstw skorupa może być sztywniejsza tam, gdzie trzeba. Boki, czubek głowy, a bardziej uległa w strefach kontrolowanej pracy. Zamiast jednego punktowego zderzenia masz rozprowadzony impuls, który doskonale współpracuje z pianką EPS, zamiast go przeciążać. Przy lekkich glebach różnica bywa niewielka. Przy poważnym strzale włókno szklane potrafi zmniejszyć obciążenia względem prostej skorupy z termoplastu, bo rozprasza energię warstwowo. Dlatego włókno szklane to złoty środek między plastikiem a karbonem. Lżejszy, bardziej przewidywalny, a przy tym tańszy niż karbon. I to właśnie z tego powodu Fox stawia na ten materiał w kasku V3, bo to materiał, który pracuje jak sprzęt do ścigania. I nie tylko tak wygląda. Włókno szklane potrafi prowadzić energię po swojej powierzchni. Poziom wyżej mamy już kompozyty węglowe. Materiały ograne w lotnictwie i w motorsporcie. Dziś jest też naturalny w kaskach klasy Pro. To mikrowłókna węglowe splecione w tkaninę i zatopione w żywicy epoksydowej. Klucz to kierunkowość warstw. Jedne biegną wzdłuż, inne po skosie, jeszcze inne krzyżowy. Taki layup tworzy układ nośny, który przenosi uderzenie w wielu kierunkach jednocześnie. W praktyce trafiasz w jeden punkt, a energia dosłownie rozlewa się jak pajęczyna po większej części skorupy. Karbon nie odbija jak typowy termoplast. Laminat pracuje tu warstwowo, podobnie jak w włóknie szklanym.
Najpierw oddaje żywica, a potem włókna rozpraszają impuls po większej powierzchni i w o wiele dłuższym czasie, zanim energia dotrze do EPS-u. Efekt: jest to przewidywalna reakcja konstrukcji i o wiele mniejszy, dłuższy sygnał, który o wiele łatwiej pochłania pianka EPS. Najbardziej odczuwalny bonus względem włókna szklanego to masa. Karbon pozwala projektować cieńsze, a nadal wytrzymałe skorupy. W realu to często od 100 do 200 gramów mniej od typowych termoplastów i około 100 gramów mniej od skorup z włókna szklanego. Kolejne 100 gramów mniej na Twojej szyi. Dlaczego mówimy, że karbon zarządza fizyką? Zamiast kumulować siłę w jednym punkcie, karbon prowadzi energię po skorupie i wygasza ją zgodnie z projektem warstw. Nie chodzi o niezniszczalność, chodzi o kontrolę sposobu, w jaki ten materiał się poddaje i o powtarzalność zachowania. A to daje kierowcy stabilność i pewność. Karbonowa skorupa to nie jest tylko niższa masa, to inny charakter pracy kasku. Bardziej narzędzie sportowe, mniej taka twarda zbroja. Jeśli włókno szklane to poziom ambitnego amatora, karbon to Liga Pro. Szczególnie gdy liczy się stabilność i przewidywalność przy dużych obciążeniach. Wiem, że to sporo wiedzy, dlatego podsumujmy sobie to krótko i dla porządku. Termoplast waga około 1400 do 1500 gramów. Tani, sprężysty, ale część energii odbija z powrotem. Działa, ale to poziom zupełnie podstawowy do spełnienia norm. Włókno szklane około 1300 gramów. Wytrzymałość większa o 30-40%. Pęka pod kontrolą, rozprasza energię warstwowo. Lżejszy, sztywniejszy, bardziej przewidywalny. Karbon, waga nawet do 1200 gramów. Wytrzymałość nawet 5 razy większa niż stal. Nie odbija, tylko pochłania energię, łamiąc się warstwa po warstwie. Najlżejszy, najbardziej stabilny. 3 materiały, 3 reakcje. Termoplast, sprężyste odbicie. Włókno szklane rozprasza. Karbon totalnie pochłania. A skoro już wiemy, jak różne skorupy prowadzą energię po swojej powierzchni, to teraz czas zajrzeć trochę głębiej. Do tego, co dzieje się, gdy ta energia w końcu dotrze do środka. Bo nawet najlepsza skorupa nie zatrzyma wszystkiego. I właśnie wtedy na scenę wchodzi EPS, czyli Expanded Polystyrene. Charakterystyczna pianka pod wyściółką, która wygląda niepozornie, trochę jak ten styropian elewacyjny. A tak naprawdę to właśnie ona robi największą robotę przy uderzeniu. Są to miliony mikroskopijnych komórek powietrza zamknięte w sztywnym polimerze. Przy uderzeniu te komórki zgniatają się, pękają i pochłaniają energię, zamiast pozwolić, by ona przeszła dalej w kierunku Twojego mózgu. Prościej mówiąc, skorupa rozprowadza siłę po powierzchni, a EPS decyduje, jak ją zjeść i pochłonąć. W tańszych kaskach używa się pianki o jednej stałej gęstości. To rozwiązanie działa bardzo dobrze w testach, ale ma swoje ograniczenia. Zachowuje się trochę jak amortyzator z jednym tylko ustawieniem. Albo miękko, albo twardo. Żadnej progresji. Przy małych uderzeniach może być za sztywny, a przy dużych zbyt szybko się kompresować i tracić skuteczność. W droższych kaskach pojawiają się pianki wielostrefowe, czyli takie, które mają różne gęstości w różnych miejscach skorupy. To rozwiązanie nie jest tylko marketingiem. To prawdziwa inżynieria energii. Przykład. MDEPS, czyli Multi-Density EPS, stosowany m.in. w kasku Fox V3. Tu pianka nie jest jednolita. Ma kilka stref o różnej twardości. Zewnętrzna warstwa jest bardziej miękka, działa przy lekkich uderzeniach. Wewnętrzna twardsza, przy tych naprawdę mocnych. Efekt. Zamiast jednego piku siły przy uderzeniu, energia rozkłada się w czasie. Uderzenie jest tłumione stopniowo, warstwa po warstwie, a głowa dostaje o wiele mniejszy szczyt przeciążenia.
I jasne, zarówno kask z jednorodnym, jak i z wielostrefowym EPS-em przechodzi testy normy ECE 2206. Różnica nie polega na tym, żeby tylko przeszło, tylko o ile bardziej wielostrefowy EPS przekroczy tłumienie energii względem wymaganego minimum i jak zachowa się w sytuacjach, których laboratorium nie symuluje, przy niższych prędkościach, nietypowych kątach czy kilku uderzeniach pod rząd. Właśnie wtedy systemy wielostrefowe, takie jak MDEPS, po prostu pracują szerzej i dłużej w swoim pełnym zakresie. Więc jeśli skorupa to pancerz, to EPS jest jak zawieszenie. Miękki tam, gdzie potrzebna kontrola i twardy tam, gdzie liczy się pewność. Dzięki temu kask nie tylko zalicza test, ale zachowuje się przewidywalnie w prawdziwym świecie, gdzie żadne uderzenie nie wygląda tak samo. I teraz bardzo ważna rzecz, o której większość ludzi zapomina. EPS to nie jest gąbka, która po chwili wraca do swojego kształtu. Jest to materiał jednorazowego użytku. W momencie uderzenia te mikroskopijne komórki powietrza, o których mówiliśmy wcześniej, trwale się zgniatają i pękają. Nie sprężynują, nie odbijają, po prostu zostają zniszczone. Z zewnątrz kask może wyglądać perfekcyjnie. Lakier cały, skorupa bez pęknięcia, daszek nieurwany. Ale pod spodem w EPS-ie powstaje pusta przestrzeń. Dosłownie dziura w strukturze, której nie widać gołym okiem. I kiedy po takiej glebie zrobisz kolejną, uderzenie w ten sam punkt, nie ma się już o co oprzeć. Ta dziura w strukturze nie rozproszy już żadnej energii, bo po prostu nie ma jej już czym pochłonąć. Dlatego właśnie, mimo że kusi, żeby pojeździć jeszcze sezon, warto powiedzieć to wprost. Jeśli kask zaliczył z Tobą poważną glebę, jego żywotność w tym miejscu jest skończona. Możesz tego nie widzieć, ale fizyka i matematyka już to policzyła. Przy kolejnym uderzeniu w ten sam punkt cała energia pójdzie prosto w Twoją głowę. Kask możesz kupić drugi, głowy już nie, chyba że na rosyjskim rynku. Dlatego dobrze zastanów się, czy jesteś pewny, że chcesz kupić używany kask. Wiemy już, z czego zrobiona jest skorupa i jak pracuje pianka EPS. Ale to nie jest jeszcze koniec historii, bo prawdziwe bezpieczeństwo zaczyna się wtedy, gdy te dwie warstwy zaczynają ze sobą współpracować i współpracują z systemem rotacyjnym. W kaskach z tego przedziału cenowego od 1000 do 2000 zł to właśnie ta współpraca robi największą różnicę. Wszystkie trzy modele, które zaraz zobaczymy, mają swoje rozwiązania ograniczające siły rotacyjne. Fox ma system MIPS, Lead 360 Turbine, iROC system ASN. Każdy z nich działa inaczej, ale wszystkie zostały zaprojektowane tak, by idealnie uzupełniać pracę skorupy i pianki EPS. Skorupa rozprowadza energię po swojej powierzchni. EPS pochłania to, co jeszcze zostaje, a system rotacyjny gasi to, czego nie widać. Skręt i poślizg. Razem tworzą kompletną trójwarstwową ochronę, która ma jedno zadanie: rozładować całą energię, zanim dotrze do Twojego mózgu. No dobra, teorię mamy ogarniętą. Wiemy już, co robi skorupa, jak działa EPS i co to są systemy rotacyjne. Czas więc zejść z fizyki na ziemię i przejść po 3 konkretnych modelach kasków, które pokazują, jak te rozwiązania wyglądają w praktyce. Tutaj mamy Fox V3 Lead 7,5 i iROC Aviator Ace 2. 3 różne filozofie projektowania, 3 różne materiały skorupy, 3 różne pomysły na to, jak chronić Twoją głowę. Każdy z nich ma inne DNA. Fox to klasyka toru, wyścigowa precyzja i ogromne doświadczenie z MIPS-em. Lead to biomechaniczna inżynieria, która patrzy na kask jak na element układu Twojego ciała. iROC to włoska lekkość i karbonowy pazur. Kask dla tych, którzy lubią, gdy technologia idzie w parze z designem. Wszystkie mają wspólny mianownik. Każdy z nich to poziom wyżej od kasków za 1000 zł.
ale każdy osiąga to w trochę inny sposób. Jeden stawia na maksymalną redukcję wagi, drugi na dopasowanie, a trzeci na maksymalną sztywność i przepływ powietrza. Więc zamiast pytać, który jest najlepszy, zastanówmy się, który najlepiej pasuje do Twojego stylu jazdy. Zaczynamy od klasyki. Fox V3 to kask, który od lat wyznacza standard w klasie średniej i pokazuje, gdzie kończy się dobry kask do jazdy, a zaczyna sprzęt zrobiony do ścigania. Na pierwszy rzut oka wygląda jak jego młodszy brat Fox V1. Pod lakierem wszystko jest inne. Zamiast wtryskiwanego plastiku, tak jak V1, mamy tutaj kompozyt z włókna szklanego. Lżejszy, sztywniejszy i dużo lepiej rozpraszający energię. W praktyce daje nam to około 1270 gramów w rozmiarze M, czyli nawet 150 gramów mniej niż kask z termoplastu. Mało? Po 40 minutach w błocie czujesz to karku bardziej niż po treningu siłowym. Pod skorupą znajduje się pianka MDEPS, czyli Multi Density EPS. Pianka o kilku gęstościach. Miękkie strefy biorą na siebie drobne strzały. Twardsze strefy te konkretne dzwony. Zamiast jednego mocnego piku przeciążenia masz pełne kontrolowane tłumienie. Warstwa po warstwie. W efekcie głowa dostaje mniejszy impuls, a ty szybciej wracasz do jazdy. Do tego oczywiście system MIPS, który gasi obrażenia rotacyjne, ale też zestaw rozwiązań, których w tańszym modelu po prostu nie ma. Masz system Eject i Emergency Release. Bezpieczeństwo po glebie, kiedy ratownik medyczny musi zdjąć kask bez ruszania twojego karku. Masz wbudowane uchwyty systemu hydratacyjnego, więc zakładasz rurkę i pijesz nie tracąc koncentracji. Przestrzeń na interkom i głośniki. Wszystko wejdzie ci elegancko, bez rzeźbienia w piance. Tytanowe zapięcie, lżejsze, bez kontroli. No i Ionic Plus, czyli wyściółka oddychająca, antybakteryjna, więc nawet po całym dniu nie czujesz, że masz go na głowie. Daszek, tutaj też widać różnicę. Masz 3-stopniową regulację z systemem Breakaway. Ustawiasz go dokładnie tam, gdzie potrzebujesz. Niżej, kiedy słońce wali ci w oczy. Albo wyżej, kiedy chcesz więcej powietrza przy większej prędkości. I co ważne, przy glebie daszek ma system kontrolowanego odpięcia, tak aby kask nie skręcił ci głowy. Wszystko to składa się na kask, który nie tylko chroni, ale pracuje razem z tobą. Podczas jazdy czuć, jak jest dobrze wyważony, stabilny, lekki i przewiewny. Nie ściąga ci głowy w przód, nie uciska, nie gotuje ci mózgu po 3 sesjach na torze. Fox V3 to kask dla tych, którzy chcą jeździć długo, szybko i pewnie. Dla kogoś, kto nie kupuje, żeby był tylko MIPS, tylko dla tego, kto chce poczuć różnicę w komforcie, stabilności i tym, jak twoja głowa będzie czuła się po całym dniu jazdy. Bo to nie jest kask, który tylko zalicza testy. To kask, który je przekracza w praktyce i robi to tak, że po całym dniu upalania nadal masz głowę tam, gdzie powinna być. Kolejny w naszym zestawieniu to LEED 7,5. I od razu powiedzmy sobie uczciwie, to jedyny kask w tym przedziale cenowym, który nadal ma skorupę z termoplastu. Nie z włókna, nie z karbonu, tylko z udoskonalonego, wtryskiwanego polimeru. LEED mówi na to Injected Polymer Compound. Brzmi lepiej niż plastik, ale to wciąż termoplast. Tyle, że taki, który został dopracowany do granic możliwości. Trochę lżejszy, mocniejszy i formowany w 3 rozmiarach skorup, żeby nie wozić na głowie zbyt dużego wiadra. Masa 1295 gramów, więc mimo termoplastu wciąż jest lekko. A pod tą skorupą dzieje się sporo. Masz 4-strefowy EPS, 4 różne gęstości pianki, które reagują inaczej przy lekkich i ciężkich glebach. To trochę jak progresywne zawieszenie z oddzielnym tłumieniem. Mięciutko, na drobnych nierównościach, twardo, gdy trzeba przyjąć na głowę bombę. Do tego klasycznie dla Lita masz 360 Turbine Technology, czyli te niebieskie krążki, które redukują zarówno uderzenia liniowe, jak i siły rotacyjne. Razem tworzą system, który Lit nazywa
3-in-1 safety. Niskie prędkości, wysokie prędkości i obrażenia od rotacji. Wszystko masz ogarnięte. Komfort? Tu też Lead zagrał po swojemu. Masz Profit Liner, czyli wnętrze, które dopasowuje się do kształtu głowy. Wkładasz kask, a on zaczyna się zamykać na twojej głowie. Stabilnie. Nie lata przy skokach, nie uciska. Duże kanały wentylacyjne robią robotę nawet przy wolniejszym tempie i jeździe w lesie. No i na wzór Foxa mamy tutaj też miejsce do wpięcia rurki od bukłaka, także w trakcie jazdy możesz pić bez odrywania rąk. Na długich treningach masz bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o taką wygodę. W zestawie dostajesz też gogle Velocity 4,5 i przedłużkę do daszka, czyli gotowy zestaw torowy od razu z pudełka. Daszek ma oczywiście funkcję breakaway, czyli odpina się przy uderzeniu i nie naraża cię na skręcenie karku. Więc tak, Lead 7,5 nie ma włókna szklanego ani karbonu, ale trochę nadrabia inteligentnym EPS-em, dopasowaniem i funkcjonalnością. To kask dla tych, którzy jeżdżą często, ale nie muszą mieć włókna węglowego, żeby czuć, że mają sprzęt z najwyższej półki ochrony. Na koniec Airoh Aviator Ace 2. Kask, który wygląda jakby właśnie wrócił z MXGP. Błyszczący, agresywne linie, lekkość i ten taki typowo włoski pazur. To sprzęt, który już samym wyglądem krzyczy: jestem pro. I faktycznie w dużej mierze taki jest. W przeciwieństwie do Lita, tutaj skorupa ma kompozyt włókna węglowego, a nie termoplast. I od razu czuć to w ręce. 1250 gramów i naprawdę świetne wyważenie. Karbon pracuje tutaj przewidywalnie. Zamiast się uginać i odbijać jak plastik, rozproszy energię warstwowo. Ale nie wszystko jest idealne. System ASN, który Airoh stosuje w tym modelu, to dokładnie ten sam, który jest w tańszym Twist 3, czyli tak zwana siatka ślizgowa w wyściółce między skorupą a wnętrzem, która pozwala warstwom wyściółki delikatnie pracować względem siebie. Problem w tym, że producent nie podaje tu żadnych danych o skuteczności redukcji urazów rotacyjnych. Żadnych liczb, żadnych testów, żadnych wykresów. Więc względem Lita i Foxa ten system wypada słabiej. Więc choć wygląda to nowocześnie, w praktyce ASN to raczej system poprawiający komfort i wentylację niż realne zabezpieczenie przeciw urazom rotacyjnym, na których możesz się oprzeć. Reszta konstrukcji na szczęście bardzo dobrze dowozi. Wentylacja jest świetna. Kanały poprowadzone przez skorupę i przez piankę EPS dają stały przepływ powietrza, nawet w największym upale. Wnętrze masz z materiału Coolmax Too Dry Microsense Sanitized. Pełen pakiet komfortu premium. Chłodne, miękkie, oddychające i przyjemne, nawet po całym dniu jazdy. A do tego typowe dla Airoha detale. Daszek oczywiście z funkcją breakaway, masz szybkie wypinanie policzków, AFR, metalowy D-ring. No i przygotowanie pod Bluetooth, czyli pod interkom. Dodatkowo perfekcyjne spasowanie wszystkich elementów. To wszystko sprawia, że Aviator Ace 2 nosi się po prostu świetnie. Więc co dostajesz dopłacając względem Twist 3? Karbonową skorupę, lepsze materiały, niższą wagę i ogólnie wyższy poziom dopracowania. A czego nie dostajesz względem innych kasków z naszego zestawienia? Systemu rotacyjnego z prawdziwego zdarzenia i twardych danych, które potwierdziłyby jego skuteczność. No i mamy już wszystko o naszych trzech kaskach, które wrzuciliśmy sobie do porównania. Mam nadzieję, że udało nam się to wszystko fajnie poukładać i że po tym materiale wiesz, za co naprawdę dopłacasz, a nie tylko za ładniejszy lakier czy grafikę, bo finalnie w kasku liczą się trzy rzeczy: materiał skorupy, inteligencja pianki EPS i system ochraniający cię przed obrażeniami rotacyjnymi. To właśnie te trzy rzeczy decydują, jak twój kask zachowa się w momencie, gdy świat nagle postanowi się zatrzymać, a ty niekoniecznie. Krótko i konkretnie. Fox V3 dla tych, którzy chcą jechać dłużej i szybciej. Lekkie włókno szklane, MDPS, MIPS, podpięcie hydratacji, system eject, komplet dla kogoś, kto lubi tempo.
Lead 7,5 dla tych, co cenią dobre dopasowanie i podejście biomechaniczne. Termoplast dopracowany do granic, 4-strefowy EPS, system 360 turbine, Profit, czyli kask, który żyje razem z Tobą. Aeroaviator Ace 2 dla tych, którzy kochają karbon, wagę i włoski design. Lekki, piękny, świetnie wykonany, ale system ESN to już raczej komfort niż twarda ochrona. Każdy z nich robi robotę, tylko każdy w troszeczkę inny sposób. Nie chodzi o to, który jest najlepszy, chodzi o to, który jest najlepszy dla Ciebie. I jeśli ten film pomógł Ci ogarnąć temat i wiesz już, w którą stronę chcesz iść, zostaw koniecznie suba, komentarz i łapkę, bo dzięki temu możemy robić więcej takich materiałów. A w opisie masz linki do wszystkich tych 3 kasków, ich pełną specyfikację i aktualne ceny. Więc wpadaj na buymoto.pl i szukaj promocji na któryś z tych kasków. Ja już kończę, a Ty jak zawsze trzymaj gaz. Cześć!